Bo ile pracownicy tu... Około 20 osób w sumie. Mariola, z którą pracuję od lat 27, na różnych poziomach pracowała. To jest bardzo pracowita, bardzo mądra osoba. Prezeską tego gospodarstwa, kierowniczką, ale no akurat jest na urlopie. I opowiadam. Ja tu nie mieszkam, ja to wynajmuję. Bo ja nie mieszkam w Polsce. Ja mieszkam w tej chwili razem z moim chorym mężem w Szwajcarii. To jest część gospodarstwa i ja za każdy dzień, kiedy tu nocuję, płacę. To jest świeże mleko? Tak, ale już go nie ma, ono jest na dole chyba. Czy robisz własny ser? A mogę ci pokazać, możemy zejść na dół, oczywiście. Okej. Chodź, tylko psa zamknę. Franio grzeczny, ja ją tylko zamknę, bo żeby się nie pogryzły. Chodź, kochana, pójdziesz troszkę spać, dobrze? O, idziemy teraz tam, gdzie robimy sery. Proszę tu nie oczekiwać żadnych cudów. Ten budynek był kiedyś domem, ale to w ogóle była ruina. Napisane na nim było dom komendanta, bo to był teren wojskowy. Myśmy to wyremontowali. Wszystko jest stare tutaj i wszystko jest Na remontowane. zewnątrz wygląda bardzo nowy. Nie, to jest wszystko zrobione z ruin. Okej. O. I mamy dużo... To są moje dawne zwierzęta jeszcze z Berlina. To też. Małpka była znaleziona, przemycona przez kogoś prawdopodobnie z Turcji. Państwo Gutwińscy z Wrocławia, to tacy znani polscy prowadzący zoo we Wrocławiu, wzięli ją w końcu, przyjęli do siebie. O, i tutaj jest tak. Możesz, Jula, ściszyć na moment muzykę? Dobra. No, i tutaj robimy różne rzeczy. Na przykład w tej chwili robimy tu warzywa. Dobry. Warzywa, owoce, kompoty, takie rzeczy. To jest jedna część. To wszystko jest certyfikowane, przyjęte przez odpowiednie urzędy. A to są produkty do Nasze. sklepu. Do sklepu. A to wszystko jest od waszej... Z naszego gospodarstwa. Zobacz, jakie śmieszne marchewki malutkie. A tutaj Julcia. Julcia robi serki z naszego mleka. Tego właśnie mleka A2. Co to znaczy A2? No to jest długa historia. To się nie da. Muszę ci to... Ale to jest najlepsze mleko? Trudno powiedzieć najlepsze. To jest mleko genetycznie niezmienione. Niestety już niewiele raz krów takie mleko daje. I to jest biały serek. Mamy bardziej tłusty i mniej tłusty, tak? To jest na wędzenie. I mamy też serek, który idzie na wędzenie. Jadłeś też kawałek wędzonego. Jak się coś robi z miłością i z umiejętnością, tak jak moi pracownicy, to są potem takie efekty. A co to jest? To jest jakieś stare z Berlina przywiezione. Ja jestem ciekawy, skąd masz ten imię Solange, bo to jest francuskie imię? Tak. To nie jest polskie imię. No to ci zaraz pokażę, tylko musimy wejść do mieszkania na chwilę. Mój dziadek był chemikiem. Babcia grała na fortepianie. Franiu, skąd ty się tu wziąłeś? Ty musisz do domu wrócić, nie wolno ci tu być. Obydwoje mieszkali ze swoim synem w Lwowie przed wojną. To jest dziadek. Tak, dziadek w Paryżu studiował i w Paryżu zrobił doktorat. I po wojnie, jak wrócił do Polski, bo chciał zrobić dla Polski coś dobrego, odbudować fabrykę farb i lakierów w Oliwie koło Gdańska. I chcieli, żeby pierwsza wnuczka miała francuskie imię, bo jego żona, moja babcia, grała na fortepianie, kochała, uwielbiała muzykę Chopina. A Solange to było imię córki, kochanki Chopina. Georges Sand to była kochanka Chopina, miała córkę o imieniu Solange. I dlatego się nazywam Solange. Więc jest związany z polskiej kultury. Polską kulturą bardzo. Ja na wszystkich targach autobusowych chciałam zawsze coś polskiego pokazać. Na przykład w rocznicę urodzin Chopina wszyscy klienci dostali płytę z muzyką Chopina i z jego życiorysem, żeby nie myśleli, że to był Francuz, tylko Polak. Ten obraz jest coś ciekawego. Ale kupiłam ten obraz jeszcze jak nie miałam gospodarstwa, więc chyba we mnie coś już było, że ma być gospodarstwo. w gospodarstwach, tak? No, tak. We mnie to musiało siedzieć zawsze, że będę miała kiedyś gospodarstwo. No, pewnie ma jakieś znaczenie. No. dla ciebie, tak? Chodźmy teraz, wychodź. Dobra. No. No i gdzie idziemy? Ten sad, który tutaj jest, to są wszystko stare drzewa, starych odmian
nie posadzone przez nas, tylko przez powojennych właścicieli tego, bo nie wiemy, co tu było przed wojną. Tych żołnierzy, którzy mieli tutaj, pracowali przy tej stacji zagłuszania wolnej Europy, więc to są bardzo stare drzewa i dają fantastyczne w smaku jabłka. My kupujemy trochę nowych drzewek, ale też starych odmian. No i się wybieram do Grzesia Ciechomskiego, żeby mi trochę też od siebie sprzedał, bo on robi fantastyczne, ma odmiany jabłek. Jest dobry sezon w tym roku? Wyglądają ładnie. Średni powiedzmy jest, bywały lepsze. Bo mamy papierówki, najstarsza taka stara polska odmiana, ale w tym roku nie było ich zbyt wiele. Gdzie idziemy teraz? Teraz idziemy do środka, do pomieszczenia, które bo u poprzedników nie wiem do czego służyło, ale myśmy je przebudowali. Ono jest puste, dlatego że stoły zostały wyniesione i wyniesiona została krowa, na której to dzieci uczą się, jak tak, jak siano zostało, krowy nie ma, ale można się na tej krowie uczyć, jak się doi krowę. To się nazywa po poznańsku ryczka. I teraz zobacz, dzieci uczą się, tu jest woda oczywiście, nie mleko, bo by skwaśniało. A, bo tam jest miejsce do podlewania wody, tak? Tak. Aha, to musi być ciężko. No i tutaj dzieci się uczą, jak się... O, jest woda. Jest mało, może teraz jest, ale uczą się jak się doi krowę. O. I przede wszystkim, że to mleko to nie jest żadne z fabryki, tylko to jest to, co mama daje swojemu dziecku. To najlepsze, co ma. Mleko dla własnego dziecka. Czy uważasz, że mleko od krowa jest coś koniecznie dla zdrowia człowieka? Tak, to mleko to jest mleko od zwierzęcia, które dawało to mleko dla swoich dzieci. I trzeba to mleko po prostu szanować. A tutaj, gdzie teraz stoisz, są normalnie stoły, przy których siedzą dzieci i lepią bułeczki. Ale zanim lepią bułeczki, które włożą do pieca, tu przychodzą szkoły, przedszkola, to jest wszystko pod kontrolą opiekunki i pokazujemy dzieciom, skąd się biorą bułeczki, ciasteczka, wszystkie wyroby mączne, że najpierw w ziemi rosła roślinka, ona tylko wtedy będzie dobrze rosła, jeśli ziemia jest dobrze karmiona, a najlepiej karmiona jest ziemia, jeśli po tej ziemi chodzą krówki. Mamy różnego rodzaju kłosy różnych zbóż po to, żeby dzieci zobaczyły, że to są różne zboża, z których potem robi się te bułeczki i pyszne ciasteczka. Potem pokazujemy dzieciom nasiona, czyli pokazujemy różnego rodzaju ziarna. Potem dzieci mogą same, mamy mały młynek, który podłączamy do prądu tu i można zmielić trochę tego ziarna. O, tu nawet się sypie jakieś stare, bo jeszcze było. Jak wygląda cały ten proces, który skończy się tym, że będzie pyszna bułeczka albo chlebek. I lepią sobie bułeczki. Oczywiście wszystko pod opieką. Piec już jest nagrzany. Wrzucamy to do pieca, one sobie w międzyczasie rysują. Myśmy porobili takie zeszyty z rysunkami naszych zwierząt i one sobie tam to malują, kolorują. A piec jest rozebrany z mojego dawnego domu i złożony na nowo. A teraz mamy kolejny, to jest nowy sad. Tak, mamy trochę nowych drzewek, ale starych odmian. To będą wysokopienne drzewka starych odmian. No te gruszki jest sporo. Tak, ale cholera twarde jeszcze są. To jakaś jest odmiana starsza. Niestety ja nie jestem Grzesiem Ciechomskim i słabo się na tym znam. Tutaj trzymamy te pierwsze, takie małe roślinki, zanim one urosną. Zimą to funkcjonuje. Tu mamy truskawki, tam mamy borówki, a w skrzyniach mamy warzywa i zioła. Mamy tego dosyć sporo. Okej, ale coś, co ja nie rozumiem, bo ten sklep, który macie, jest może trochę mało. Robimy przetwory. Ten ogród jest dużo, więc ja mam wrażenie, że... Nie wyrzucamy nic, robimy przetwory, sprzedajemy zimą. To wszystko bardzo ładnie schodzi. My trochę rzeczy sprzedajemy, wysyłamy na terenie województwa tutaj naszego, bo chcemy, żeby wszystko do ludzi dochodziło świeże. Takie rzeczy nie mogą jeździć po całej Polsce, bo przestają być świeże i przestają mieć jakąkolwiek wartość. Więc wszystko, co rozsyłamy po okolicy, rozsyłamy tutaj blisko. Z buraczków robimy przetwory w słoikach, marchewka.
Wszystko mamy w słoikach, bardzo dużo mamy w słoikach, bardzo dużo sprzedajemy, nic się nie marnuje. Na przykład, no powiem Ci trochę o niepowodzeniach. Dobra. Niestety nie udały nam się. Robactwo, które przyszło od sąsiadów niestety, zeżarło nam kapustę, potem ogórki gruntowe też jakoś nie wyszły, już nie pamiętam, coś z tym się stało, za sucho może było. Pomidory te, które mamy w gruncie, to też katastrofa po prostu. Zobacz. Bidaki takie malutkie, o. Nie udało się, po prostu nie wszystko zawsze się uda. Takie życie. Ale dlatego gospodarstwo, wiesz, różnorodne, to jak Ci się nie uda jedno, to Ci się uda drugie. Jak Ci się coś tam nie uda, to masz agroturystykę, cokolwiek. Widzisz, tu mamy, rośnie w kółko wszystko, bardzo pięknie, nawadniane. Nowy szpinak rośnie, nowozelandzki, pyszny jest ten. Weź sobie urwij listek, zobacz jakie to smaczne. O, pyszny. No, naprawdę. I tu mamy pod folią, a wiesz, O, gorąco. gorąco, ale powiem Ci tak, to wszystko jest ok, ale takie pomidory nie mają nigdy tego smaku, jak te, które są na polu. Nigdy. To po prostu nie da się, no, to nie jest to samo. Pieniądze nie są tutaj pierwszą rzeczą najważniejszą. Chcę stworzyć miejsce, w którym niepełnosprawni by się bardzo dobrze czuli, ponieważ mój mąż jest niepełnosprawny i tu wszystkie pomieszczenia są przystosowane dla niepełnosprawnych, bo wiem, że oni mają o wiele trudniej niż ludzie, którzy są zdrowi. Może jest dobra okazja powiedzieć ludziom, co się dzieje tutaj, bo jest jakiś... A, tu się dzieją. To chodź, pójdziemy tam, popatrzymy ze środka, bo tu tak głośno jest. Mamy Buddę, tak, ale tutaj mamy Matkę Boską. Bo pani jest religijny? Nie zadawaj tego pytania, bo ja się z kościoła... Tę Matkę Boską dostałam kiedyś od moich klientów ze Śląska, jeszcze jak miałam fabrykę Solarisa i myślę, że zbudowałam jej taki domek, zbudowaliśmy. Pięknie została umieszczona. To był kiedyś basen przeciwpożarowy, a zrobiliśmy z tego staw. Jak zobaczysz, już wskoczył do wody. Mamy tutaj 3 żółwie, też znalezione przez jakichś ludzi i przyniesione nam. To jest taki stary budynek wojskowy? Wszystko, one wszystkie tak wyglądały. To jest wyremontowane. Tutaj było to serce zagłuszania wolnej Europy. Była jeszcze wieża ogromna, tylko jej nie ma. I ten budynek, wszystkie nasze budynki mają bardzo grube mury, 40 cm muru, bo to był obiekt wojskowy. Dzięki temu bardzo dobrze się śpi. I to jest ze starej cegły i tutaj naprawdę się dobrze mieszka. Na dole będzie bistro, restauracja, ale taka nieduża i szybka. Będzie sklep, będą 3 piękne pokoje na górze. Z boku, na dole i na górze mieszkania dla pracowników. A po drugiej stronie ja myślę o takim niszowym kinie, gdzie będziemy pokazywali filmy popularno-naukowe, ale również stare, fabularne. Jestem koziorożcem. Koziorożce planują wszystko. To nie jest hobby, to jest moja pasja, to jest to, co chcę tutaj pozostawić. Nie jako pomnik, żeby panią Olszewską z kamienia zrobili, broń Panie Boże, tylko żeby ludziom to służyło. I staramy się zrobić jak najlepiej. Tutaj mamy plac zabaw dla dzieci. No, największą atrakcją jest tak zwana tyrolka, tam do zjeżdżania. A w agroturystyce wszystkie pokoje mają wyjście na własny tarasik. No tu jest właśnie ta budowa jeszcze ciągle. Ale jaki jest sens ta agroturystyka, żeby mieć taki dodatkowy dochód, aby utrzymać tego wszystkiego? Tak, na pewno tak. Płacą za pobyt, robią za jedzenie, robią zakupy w sklepie naszym. Ludzie chcą mieć ciszy, spokoju, odpocząć od tych wszystkich wiadomości, od tego całego hałasu, natłoku, który jest w wielkich miastach. Kiedyś ja zapytałam tu 18-letnią dziewczynę, czy pani się tu nie nudzi u nas? Ona mówi, nie, nareszcie się nic nie dzieje. I ja wiem, że bardzo dużo osób sobie to chwali, to, że tutaj jest cisza i spokój i dlatego nie chcemy, żeby tutaj przyjeżdżało 100 osób naraz. Zobacz, jak one ślicznie leżą koło siebie, te zebu. Wejdź, ja muszę nas zamknąć, żeby nie uciekły. Nie, one ci nic nie zrobią. Ale tak, wiesz, za bardzo blisko bym nie podchodziła. To nie jest żadne zoo. My byśmy tych zwierząt prawdopodobnie nie mieli, gdyby nie to, że główny weterynarz parku zwierząt pod Berlinem usłyszał gdzieś, że zwierzęta mają tutaj dobrze, a nie potrzebował już tylu zebu
ani tyle mięsa. I myśmy je dostali w prezencie. One sobie po prostu u nas żyją, mają dożywocie. To jest bardzo ciekawe zwierzęta są, których jest bardzo dużo już w Europie. W Polsce nie ma zebu. W każdym razie to, co chcę tutaj pokazać, zobacz, jak one się dobrze czują, te kury. Patrz na te kury przy tych zebu. Chodzi o to, że kury zjadają zarówno larwy pasożytów, jak i pasożyty, muchy i inne pasożyty. I dzięki temu jest win-win sytuacja. Kury mają białko, a one mają mniej much. Bo gdyby one nie chciały tych kur, to by je odganiali. Zobacz, jak one żyją, tak jak w symbiozie. Ponieważ, żeby nikt mi nie zarzucił, bo to jest w Polsce przy zwierzętach gospodarskich zabronione, ze względu na higienę, nie wiem, o co tu chodzi z tą higieną, te zwierzęta nie są dojone ani nic, więc one nie są spożywane. A ja uważam, że to nic nie ma wspólnego z higieną, czy nie z higieną. Ale dobra, nie wolno tego w Polsce robić przy zwierzętach hodowlanych, żeby były kury razem z krowami. Natomiast to funkcjonuje fantastycznie zarówno dla kur, jak i dla zwierząt. Fajne, nie? Oni się bardzo kochają, to jest para. Jeszcze nie, ale w pewnym momencie rozdzielę koszta gospodarstwa od kosztów takich rzeczy, które nie przynoszą nic dobrego, tylko po prostu kosztują. One by poszły na rzeź po prostu, o. A dlatego są u nas. Będą żyły. Dlaczego niektórzy zwierzęta są do zabijania, a niektórzy mają dożywotka? Nie, bo wiesz co, my byśmy nie mogli ich wprowadzić do gospodarstwa, bo one przyszły do nas jako zwierzęta dorosłe i stracilibyśmy certyfikat, bo one, znaczy to było wszystko bio w tym parku zwierząt, ale nie ma żadnego certyfikatu i my nie możemy ich wprowadzić oficjalnie do gospodarstwa jako zwierzę użytkowe. Więc my ich nie używamy, one sobie żyją po prostu u nas. A szkoda, bo byłoby fajnie, bo one dają co prawda bardzo mało mleka, ale ich mleko, klarowane, robione z ich mleka, jest w Indiach lekarstwem. Piękny, nie? Piękne zwierzę. A mięso zebu jest uważane za równie smaczne i równie drogie, jak mięso tych japońskich krów Wagyu. One są we Włoszech bardzo rozpowszechnione, bo mają fantastyczne mięso. Dają. No ale jest jak jest. I dlatego Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. Mają dużo przestrzeni. Tak, Jakiś pół hektar. no, kury są szczęśliwe i one są szczęśliwe. Nawet gdybyśmy mieli je kiedyś zabić, a nie zabijemy, to co? To i tak miały szczęśliwe życie. Bo te kury niosą jajek, tak? Oczywiście. To jest eggmobil. Tak, to jest eggmobil. Teraz co bym chciała Ci pokazać, to są nasze cielaki. Cielaki w pierwszych miesiącach, 3, są przy matce. Na początku tak długo, jak jest tak zwana siara, czyli to pierwsze mleko, to są wyłącznie przy matce. Nie oddzielamy ich od matki. Potem, jak zamiast siary po 2 tygodniach zaczyna płynąć normalne mleko, to gdzieś chyba po miesiącu my oddzielamy je, znaczy one są 2 razy dziennie przy matce i 2 razy dziennie dojone. O. Na przykład, czy ta krowa jest uratowana, czy to Nie, jest nie, nie, to krowa? jest kupiona w Szwajcarii krowa, a to jest jej dziecko, które jest poniżej 3 miesięcy i ono jest całe przy matce. To jest gospodarstwo certyfikowane. My nie możemy tu wprowadzić żadnego zwierzęcia bez certyfikatu, żadnej samicy. Zwierzęta te hodowlane są takie, które kupiliśmy, też certyfikowane. Okej. Z gospodarstwa ekologicznego albo urodziły się u nas, no to jest okej. Te małe są tutaj cały dzień, ale one już lada chwila pójdą do przedszkola, wiesz, a matki pójdą na pastwisko. Z tym, że my puszczamy te matki od czasu do czasu bez dziecka na kilka godzin na pastwisko, same i one się bardzo cieszą. Ja Ci coś powiem, jak to tak widać, jak pierwszy raz wypuścisz, to ona biegiem leci na pastwisko, tak jakby się cieszyła, że biegnie do koleżanek na kawę i nareszcie się dzieciaka może zostawić komuś innemu. Naprawdę to tak wygląda. To jest tak cudny widok, w podskokach biegną, wiesz, do innych koleżanek bez dzieciaka. Niech się dzieciakiem się ktoś inny zajmuje. I to naprawdę zupełnie nieźle wychodzi. Te krowy dają wtedy, jak ma dziecko przy sobie, ona daje naprawdę więcej mleka niż jakby tego dziecka nie miała przy sobie. Przy czym my nie jesteśmy nastawieni na krowy dające bardzo dużo mleka, bo potem te krowy po paru latach trzeba zabić,
bo one są bez przerwy tylko w ciąży i są zbyt, no wyniszczone są po prostu. I od 3 miesięcy, po ukończeniu 3 miesięcy, idą do przedszkola. Jedna, ta krówka, która tu leży, jest mamą tego byczka tam z tyłu żółtego. Jedna mama i Tak. wszyscy reszty Nie wiem, są... czy tego, chyba tam z tyłu leży jej dzieciak, taki ciemniejszy trochę. I ona jest tutaj taką opiekunką w przedszkola. I one wtedy nie płaczą za swoimi mamami i uczą się życia w grupie, co też jest bardzo ważne, bo krowy przecież żyją zawsze w grupach. One się powinny tego nauczyć, a nie przy mamusi aż do dorosłości. To samo dotyczy ludzi. Ale oni mają kontakt ze swoimi mamy... Teraz już nie. Już nie. Już nie. Jest koniec. Tak, po 3 ukończonych miesiącach, tak. Ona ma też mleko. One wszystkie z niej to mleko ciągnęły. Więc ona jest takie ciocia. Dla... Tak, mamka to się nazywa. Oczywiście wszystkie krowy u nas, te, które się u nas urodziły, pozostawiamy im rogi. Ona nie ma rogów, bo myśmy ją uratowali od śmierci. Ona już miała iść na rzeź, ta matka. Jak zwierzęta są zamknięte cały czas w oborze, no to trzeba gdzieś coś robić z tymi odchodami, a jak one są na wolności, no to te odchody są najlepszym, najwspanialszym nawozem od razu. A poza tym krowa nie powinna dostawać żadnych pasz. Krowy to są zwierzęta, które zawsze żyły z tego, co same znalazły i zjadły. One sobie też szukają odpowiednich ziół, które im pasują, jak są na wolności. Więc jak tam pewnie widziałeś te krowy dzisiaj od rana, one mają tam swoje pastwiska. I chodzą w różnych miejscach, są te pastwiska. I na pastwisko są wysadzane rośliny, które są dla nich dobre i zdrowe, ale nie dajemy żadnych pasz, nie dajemy żadnych kiszonek. I te zwierzęta użyźniają ziemię. To, co robią tak zwani regeneratywni, to próbują naśladować przyrodę, tak jak kiedyś w Ameryce u ciebie, nie? Te ogromne stada bizonów się ciągle przemieszczały, ale zawsze zbite w grupie, żeby chronić cielęta. Trochę zjadły, poszły dalej. I z tego, co zostawiły, powstawał czarnoziem. 7 metrów w dół czarnej ziemi. Czy to nie jest cudowne? No. A tutaj mamy byki, no bo my cieląt nie zabijamy, prawda? No więc samice, małe krówki, żyją sobie, potem będą dorosłe, będą kiedyś rodziły dzieci i będą żyły 20 lat, bo tyle może krowa żyć, jeśli jest w dobrych warunkach. Jeżeli nie jest zbyt eksploatowana i odpowiednio karmiona, czyli tym tylko, co rośnie w gospodarstwie, niczym innym. I tutaj mamy byki, 2 z nich są bliźniakami i one nam zapłodniły wszystkie krowy. A, bo nie robicie inseminacji. Nie. Dlaczego nie? Znaczy, to akurat był przypadek, bo one się uciekły nam, pobiegły do krów i zapłodniły nam wszystkie krowy. Ale dlaczego nie robię inseminacji? Bo to nie jest naturalne. A naturalny sposób wychodzi to po prostu fantastycznie. Dla zwierząt jest lepiej. Widziałeś, jak na przykład jeśli są gęsi, kaczki, bo my to widzimy w tym stawie. Po seksie to jest coś tak pięknego, bo to się wszystko w wodzie odbywa. Jak tyle gęsi po tym wszystkim, co się stało, jak te kaczory rozkładają te swoje skrzydła, jakie one są szczęśliwe, jak jest im dobrze. No dlaczego ma nie być im dobrze? Tylko ludziom ma być dobrze. I to samo dotyczy innych zwierząt, również ssaków, do których my należymy, ludzie. I to jest o wiele lepszy sposób, nie ma żadnych kosztów. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. To nasienie nie jest rozcieńczone, bo przy inseminacji to nasienie, które kupujesz, to ono jest rozcieńczone. To nie jest tak z jednego byka na jedną krowę. Nie. A w zasadzie jak się czyta o zapłodnieniu, no to powinno być tak, że ten najlepszy plemnik, tak o ludziach czytasz, nie? Najlepszy, najsilniejszy, najmocniejszy, żeby on doszedł do jajeczka i z tego ma powstać dziecko. I to samo dotyczy zwierząt, więc jak jest nasienie naturalne, nierozcieńczone, no to proszę bardzo, to tym lepiej jest. Będą piękne, zdrowe zwierzęta. Z tych 2 coś, któryś z tych 2. Ale nie wiem, który, bo obydwa uciekły i potem były wszystkie krowy w ciąży. A oni są tutaj cały czas? Czy... Tak, znaczy teraz są cały czas tutaj.
oddzielone od krów, no bo po prostu tam by się, my chcemy mieć troszeczkę pod kontrolą, kiedy to się odbędzie, żebyśmy wiedzieli, w którym miesiącu, żeby wiedzieć, kiedy oczekiwać młodych, bo tak jak idzie na żywioł, to nawet nie wiesz kiedy. A powiedz mi, tu jest jakieś dzikie łąk? Dzikie. To jest dzikie, jeszcze nie, znaczy chwilowo niewykorzystane. Rano No. tyle ptaków są tutaj. Tak, ja jestem tak szczęśliwa. Słuchaj, jest mnóstwo ptaków i to jest tak cudowne. Słuchaj, że nawet zimą, jak już nie ma liści, te setki wróbli, jak się podnoszą do góry, to jest coś tak cudownego. I wiesz, tu nie było tyle ptaków. Znaczy nie było, no, bo nie było. Trochę było, bo tutaj dzikie świnie chodziły. Myślisz, że są tyle ptaków dzięki temu, że jest gospodarstwo? Tak, że jest gospodarstwo i że jest gospodarstwo ekologiczne. To znaczy, to co te ptaki jedzą, ich nie truje, bo to jest zdrowe wszystko i dlatego one się mogą mnożyć i rozwijać. Bo jeżeli jest jedzenie zatrute pestycydami, to te ptaki też nie mogą się rozmnażać, umierają. No. Mam nadzieję, że ta oaza będzie się rozrastać w przyszłości, wcale nie jako moje gospodarstwo. Sam zysk nie może być najważniejszą rzeczą. Musi być w powiązaniu z etyką, bo inaczej to nasza cywilizacja wyginie, po prostu bardzo szybko. A to, co teraz filmujesz i oglądasz, tu były po prostu krzaki tylko. Żyły dzikie świnie, niestety przeprosiliśmy je i wyprowadziliśmy stąd, ale przez to, że usunęliśmy ten cały bałagan, zrobiliśmy to nieco takie bardziej cywilizowane, to te piękne, wielkie drzewa dostały więcej światła i powietrza. I teraz jak tu wejdziesz, poczujesz zaraz, jakie tu jest cudowne powietrze, jaki chłód. Ale czujesz, jakie tu jest powietrze i że tu jest chłodniej niż tam, gdzieś myśli. Na pewno. I jak pięknie te drzewa tutaj sobie mogą rosnąć. Bo gdzieś tutaj są te... No bawolice, no ale gdzieś mi się schowały, zaraz pójdziemy je gdzie indziej szukać. O, one tam są. Tutaj postawiłam sobie taki, wiesz, krzesełka, stoliczek, żeby ludzie mogli sobie posiedzieć. Zobacz, na największym upale tu jest chłodno, nie? No, zobacz, jak bardzo potrzebne są duże drzewa, a nie takie patyki, wiesz, cienkie, tylko duże, porządne drzewa, które dają naprawdę dużo tlenu. I nasze bawolice, zaraz pójdziemy oglądać tam dalej. One mają, Tam tak, są. to są one, tak, i jedno stoi tam. Tu mój mąż miał tak zwaną małą strzelnicę, chodź. Czyli z takiego małego domku ćwiczył sobie strzelanie na krótką odległość i tą górkę zbudował, żeby te kule się tu zatrzymywały. I stąd ta górka powstała, przecież tego tu nie było. A myśmy z tego zrobili punkt widokowy, zobacz. Bo on był jakimś łowcem? Nie, mój mąż nauczył się strzelania sportowego i chciał być w tym bardzo dobry, jak we wszystkim. O, widzisz? I teraz tak. I to było, tu się kule zatrzymywały. A z tamtego domku, tylko ten domek gorzej wyglądał, on się strzelał. To jest jedyne miejsce, gdzie jest góra, w związku z tym alpaki mieszkają tu, żeby miały chociaż namiastkę góry. Widzisz, to jest ta dzika lisica, znaczy, która była zamknięta. Jedyna. Tak, bo pozostałe umarły. Ona dostanie teraz nowe, piękne futro. Bardzo grube. Latem zawsze tracą na lato futro. One są z tych ferm. To jest chów wsobny, czyli wiesz, między sobą kojarzone, żeby tylko urosły, zrobiły futro i są zabijane. A jak to jest, że on jest tutaj? Wykupiliśmy. To ludzie wykupywali z tych ferm, wiesz. Jakiś aktywiści? Czy Tak, coś? znaczy, wiem, dowiedzieliśmy się od aktywistów i nam zaproponowano, i myśmy kupili 3 takie lisice po to, żeby dzieci, które tu przychodzą i też ich mamusie zobaczyły, że to futro z lisa, to nie jest futro tylko ze sklepu, tylko że to było żywe zwierzę, które czuje, które cierpi, które było strasznie traktowane. No. Bo jeżeli nie kupiliście, to on by był... Zabity. Aha, a tutaj jest... Ona tu chroniony, żyje do śmierci. Ma dożywotka. Tak, do końca. I... Tylko, że on jest sam, nie? Były To nie... 3, tamte już umarły, ale to nie są zwierzęta stadne. Zobacz, jak ona dziwnie chodzi. Wiesz dlaczego? Bo one zawsze chodziły po siatce. Ona nie umiała normalnie chodzić, chodziły po takiej siatce drucianej. I jest lis polarny. Tak. Gdzie Rosja, Syberia.
No nie, no wszędzie na północy Europy. Powiedz mi, ludzie słyszą, o, pani Olszewska ma taki sanktuarium. To są moi znajomi. wysyłam To są moi znajomi na Facebooku, z którymi jestem też, już długo się znamy albo mniej długo się znamy i piszą, taka straszna historia, na przykład te owce, które tam mam. Napisała do mnie dziewczyna, że odebrali interwencyjnie 4 owce, które były przez właścicieli w bardzo złych warunkach, nie wychodziły na dwór, dostawały tylko stary chleb do jedzenia i były gwałcone. Przez właścicielem. Tak, przez właścicieli. No i czy ja mogę coś pomóc? No bo wiadomo, że mam gospodarstwo i że mam parę złotych. Normalnie bym tego nie zrobiła, bo my, prawdę mówiąc, nie chcemy już mieć owiec. No ale w takiej sytuacji nie mogłam odmówić i no i mamy te 4 owce. No. To teraz choć może pójdziemy do sklepu, co? Sklepy rolnicze, przydomowe, to jest fantastyczna rzecz. Naprawdę. Bo możesz zobaczyć, jak ten rolnik wygląda, jak on pracuje, na ile jest czysto. Bo wszystko tutaj, które sprzedajecie, jest produkowane na terenie. Nie, ale jest rozdzielone, co nasze, a co cudze. Chodź pokażę ci. A, bo chcecie też wspierać innych rolnicy, tak? Albo wspierać, albo po prostu nie wszystko możemy próbować robić sami, więc sprzedajemy rzeczy od rolników, o których wiemy, że robią to uczciwie i dobrze. Czyli to jest oczywiście pan Babalski i Juchowo, które też jest bardzo dobrym gospodarstwem. Też tutaj jest jakaś restauracja? Trudno być restauracja, ale można u nas zamówić jedzenie na obiad. Tu mamy malutki sklepik. Meble są moje własne, prywatne z domu. To jest malutki sklepik. Co tu było dużo wcześniej, to już nawet nie mam pojęcia. I teraz tak, zobacz, to co tu oglądasz, to są nasze produkty. Nasze, wszystko jest nasze Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. Miód, ogórki, owoce, warzywa nasze są. To, co w chłodni, nasze sery, nasze mleko, wszystko jest nasze. I mięsko jest nasze i pierożki robione przez nasze dziewczyny. Aha. A to też jest mięso. To jest nasze, tak. To jest jedna część. Okej. Teraz to są rzeczy tutaj, które można u nas kupić, które nie są jedzeniem. Sporo rzeczy wykonywanych przez uczniów szkoły, którą wspieramy. To są dzieci, powiedzmy, z niepełnosprawnościami. Tutaj mamy ekologiczne alkohole, ale żadne mocne, czyli tylko piwo i wino certyfikowane, nie nasze. Zobacz, na przykład herbatki z Juchowa, proszę bardzo. Niech Juchowo sobie zobaczy, bo oni naszych rzeczy nie sprzedają, a my ich rzeczy sprzedajemy. Tu są rzeczy też, zobacz, z Juchowa, o. Czyli to nie są nasze, tylko to są od dobrych... No, od dobrych Babalski. Babalski jest oczywiście, Babalski, proszę, Babalski. To jest mój wielki mentor. Mamy też rzeczy, które sprowadzamy z Włoch, z niedużego gospodarstwa ekologicznego, wszystko certyfikowane. I to są naprawdę rzeczy włoskie, czyli ryż nie jest na pewno chiński. To jest wszystko włoskie produkty z niewielkiej organizacji, naprawdę. A to jest na targach kiedyś ekologicznych w Niemczech znaleźliśmy i kupujemy też z włoskiej, to jest druga włoska firma. Pilnujemy, żeby to nie było za drogie, no. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi robiąc ciekawe rzeczy w Polsce. Jestem na Patronite, jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, bo jestem niezależny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Zagrodzie Szczęśliwych Zwierząt, można po prostu znaleźć ich w internecie. Dzięki, do widzenia.